Ja tę wizję zapisałem w pewnym sensie w jakiejś chronologii. No i tak trochę to wygląda nieciekawie. Mamy tą drugą wojnę zapowiedzianą przeze mnie, Bliski Wschód, ale zobaczcie, jeszcze jedna rzecz, która się na pewno wydarzy, to jedna z nich wymknie się spod kontroli. Ja się obawiam, że Bliski Wschód się wymknie spod kontroli. I to chyba już niedługo. Dobrze, ale zaczynam czytać te moje zapiski. Poczułem, że Ameryka będzie się szykować do wielkiej wojny, ale nie na swoim terenie. Będą płynąć statki z wojskiem, ze sprzętem i styczeń mi się kojarzy. Lub styczeń, luty, ale styczeń mi się skojarzył. I o co chodzi? Amerykanie to będą robili w sposób taki pokazowy, że sprzęt, statki będą płynąć i to będzie gotowość do wojny. Ja podejrzewam, że tu chodzi o Bliski Wschód. Inne państwa będą się przyłączały, ale tylko niektóre. No i właśnie, zanim to się stanie, spadnie poważna bomba gdzieś w świecie. Ja też bym tu nie wykluczał Bliskiego Wschodu, chociaż to już jest tylko moja myśl. Będzie coś zbombardowane i po tym bombardowaniu Ameryka bezdyskusyjnie zacznie działania do przygotowania się do wielkiej wojny i zacznie robić te działania. To mamy okres 1,5 miesiąca, może 2 miesiące do czegoś takiego. Zostanie zaatakowany sojusznik Ameryki, czyli to bombardowanie. Sojusznikiem Ameryki jest, dużym sojusznikiem Ameryki jest Izrael. Czyli może się stać tak, że Izrael zostanie zaatakowany poważnie i amerykańska odpowiedź będzie szła od razu i to będzie gotowość do wielkiej wojny. Przez to Ameryka pójdzie z odsieczą. Widzę bunt na Ukrainie. Ludzie staną przeciw sobie, ale Ukraińcy przeciw sobie. Naród ukraiński stanie przeciwko siebie. Potem mi się kojarzy, że to może być coś jak powstanie na Ukrainie. I to powstanie na Ukrainie będzie celowo sprowokowane. Będzie to na rękę Rosji i Stanom Zjednoczonym. Trump będzie oskarżał niektóre państwa świata o spisek przeciwko Ameryce. Spisek międzynarodowy. Też oskarżenia pójdą w kierunku Rosji. Czyli z tego byłby wniosek, że Trump nie za bardzo dogada się z Putinem lub nic istotnego nie wyniknie z dogadywań się z Putinem, ponieważ także będzie oskarżał Rosję. No i właśnie, tutaj taka ciekawostka. Trump zamiast uspokoić sytuację na świecie, podsyci to wszystko swymi decyzjami, głównie jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Trump zrobi jakąś amnestię co do finansów. Unieważni jakieś umowy finansowe, ale tu będzie chodziło o samych Amerykanów, o Stany Zjednoczone. Unieważni jakieś umowy finansowe. Amerykanie z tego powodu będą się cieszyć, ale inne państwa będą to nazywali niepoważną i groźną decyzją.
Będzie chodziło o finanse. Trump, tworząc jakąś finansową amnestię dla Stanów Zjednoczonych, dla obywateli, może też dla firm, stworzy coś, co zachwieje finansami krajów, które mają dolara. Bo albo te kraje to samo zrobią, albo zostaną w tyle. Ja mówię o tym bardzo niefachowo, postaram się tylko to poczucie w jakiś sposób zrozumieć sam. Maj lub czerwiec, bardziej ze wskazaniem na czerwiec, stanowisko albo życie Trumpa będzie poważnie zagrożone. Trwa wojna w Iranie, ale ta wojna może się zacząć w styczniu lub lutym. Czyli mamy okres maja-czerwca, to wojna trwa w Iranie, ale ta wojna może zacząć się w styczniu lub lutym, czyli wcześniej. I będą miejsca skażone na świecie. Tu bardzo niepewny jestem tego, co napisałem i tylko to zdanie, nie będę go komentował. Się kojarzy. Ukraina coraz bardziej podzielona na 2 lub 3 grupy ludności. Jedna z grup grozi Polsce albo ma do Polski pretensje, ale te pretensje będą jak groźby. Chiny ogłaszają walutę rozliczeniową wielu państw. Kraje te żądają płatności w tej walucie, płatności międzynarodowej. W Europie bardzo droga żywność. W ogóle wielka drożyzna wielu produktów. To będzie wynikiem wojny gospodarczej i cłowej, w którą Europa zostanie wciągnięta. Przemieszczanie się do Polski 2 narodów. Jedni tu przyjdą wrogo, a drudzy podstępnie. To zostawiam bez komentarza. Polacy zostaną okłamani przez swoich polityków. To będzie duże kłamstwo co do naszej suwerenności. Izrael wysiedla ludzi z Libanu, zajmuje ziemię, przejmuje ich ziemię. Liban. I znak zapytania postawiłem, bo ja nie wiem, ja tylko czułem, że Izrael przejmuje ziemię i je przybłaszcza, wysiedla ludzi, więc napisałem Liban i znak zapytania. To słowo Liban jest tylko moim przypuszczeniem do tego, co poczułem. Tak mniej więcej mi się to skojarzyło.